Cześć, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się BMW serii 7 czwartej generacji typu szeregu E65. Samochodem, który wzbudzał i wciąż wzbudza ogromne kontrowersje, ale mimo to moim zdaniem jest to auto w pewnych aspektach nawet lepsze niż jego poprzednik, czyli E38, który w opinii wielu fanów BMW uchodzi za wzorcową siódemkę. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Już widzę złość miłośników BMW, a zwłaszcza miłośników serii 7, kiedy mówię, że E65 jest lepsze od E38, ale mam na potwierdzenie mojej opinii wiele argumentów, z którymi zapoznacie się później. Na początku zobaczmy, jak w ogóle BMW po 22 latach prezentuje się dziś, jak się w ogóle broni. To jest 2002 rocznik, został sprowadzony z Japonii, nie jest nawet zarejestrowany jeszcze. Podejrzewam, że jest to najlepszy egzemplarz w Polsce. Ma przebieg zaledwie 14 000, więc możemy podziwiać czwartą generację serii 7 w jej pierwotnej formie, bez żadnych zmian, w znakomitym stanie. Do tego moim zdaniem w świetnej specyfikacji mamy tutaj połączenie zielonego lakieru Oxford Green i beżowej skórzanej tapicerki. Bardzo kontrowersyjną sprawą w przypadku E65 był design tego auta. Ogólnie, gdy ten samochód pojawił się na rynku w 2001 roku, to był to szok. My przez pryzmat dzisiejszych czasów i dzisiejszych poczynań marki BMW jesteśmy już trochę przyzwyczajeni do kontrowersji takich niestylistycznych, które ta marka nam raz po raz serwuje. Na przykład XM, nowa M3, nowa M4 czy najnowsza 7 generacji G70. Ale w tym 2001 roku prezentację tego auta można porównać tylko i wyłącznie do wybuchu bomby atomowej. Wcześniej BMW serwowało nam bardzo zachowawcze stylistycznie konstrukcje. No jego poprzednik, czyli E38, był niezwykle konserwatywny i w dużej mierze E38 wygląda jak zaawansowany lift drugiej generacji serii 7, czyli E32. Natomiast E65 weszło na rynek z buta. Dlaczego tak mówię? No chodzi głównie o stylizację, która zerwała całkowicie z tym, co mieliśmy wcześniej. Samochód w stosunku do E38 trochę urósł. Praktycznie na każdym wymiarze coś się nie zmieniło. Najbardziej zauważalna jest na pewno niewysokość, bo ona jest wyższa o 6 cm od E38. Mimo to udało się zachować dosyć niską masę. Ta wersja waży około 1850 kg, czyli relatywnie niewiele. Kontrowersje wzbudzała oczywiście stylistyka na czele z przodem i tyłem. Z tym przodem po dziś dzień wielu ludzi nie jest w stanie się pogodzić. Ja uważam, że po tych 22 latach od premiery ten przód nie wygląda już tak źle jak kiedyś. Oczywiście jest dosyć kontrowersyjny przez te reflektory, które się zdają jakby płakać, tak? Ale wydaje mi się, że jest to dużo ciekawsze niż w wersji poliftowej. Bardzo duże kontrowersje wzbudzał też tył, zwany bungle butt. Głównie chodziło o takie stylistyczne oddzielenie klapy bagażnika od tyłu, czyli tutaj mamy, ta klapa jest tak jakby nalana tutaj na tył i rozdzielenie tylnych reflektorów. W dzisiejszej motoryzacji taki pasek jest czymś powszechnie stosowanym na przykład w Porsche, więc wydaje mi się, że to trochę wyprzedziło swoje czasy. Moim zdaniem ten tył jest bardzo fajny. On w bardzo dużej mierze nawiązuje do BMW 6 generacji E63-64, która ma bardzo, bardzo zbliżony tył. Więc moim zdaniem to jest dosyć fajny zabieg stylistyczny, że w dużej serii 7 tył jest odrobinę lżejszy optycznie i nawiązuje do sportowej serii 6. Co oczywiście tam wyszło dopiero po roku, ale zapewne one były projektowane w tym samym czasie. Wiele kontrowersji wokół tego samochodu krążyło również wokół wyglądu wnętrza, które w wielu aspektach jest jak na tą markę dosyć niespotykane. Zapraszam do środka. Naczelną cechą, która wzbudzała bardzo wiele kontrowersji na początku lat 2000, zwłaszcza wśród fanów BMW, był układ deski rozdzielczej.
Było to pierwsze BMW, które zerwało z deską rozdzielczą nachyloną w kierunku kierowcy. Tutaj mamy deskę ułożoną centralnie. Kontrowersji jest więcej. Jest to pierwsze BMW, jakie znam, być może się mylę, ale jest to pierwsze BMW, jakie znam, które nie ma dźwigni zmiany biegów również w miejscu centralnym, tylko tutaj za kierownicą w postaci takiej manetki metalowej. Jest to szalenie wygodne rozwiązanie, zresztą stosowane w zasadzie po dziś dzień przez na przykład Mercedesa. Może ją odpalę, żebyście lepiej widzieli tą dźwignię. Tam kierownica troszeczkę podjedzie do pozycji tej takiej roboczej i tą manetkę mamy w tym miejscu. Działa to tak, że jeśli chcemy, bo to jest oczywiście automat, jeśli chcemy ruszyć, pociągamy ją do siebie i dajemy w dół na drive. I mamy teraz bieg D, możemy jechać. Parka wciskamy tutaj z boku, no i resztę biegów mamy w górę, w stack i neutral. A propos skrzyni biegów, muszę poruszyć też jeden bardzo ważny aspekt. Jest to pierwsze auto świata, które miało automat 6-biegowy. Więc nie tyle, że jest to pierwsze BMW, które miało 6-biegowy automat, ale jest to w ogóle pierwsze produkcyjne auto świata z takim rozwiązaniem. Bardzo ciekawym detalem są również manetki do ręcznej zmiany biegów na kierownicy. Wbrew pozorom to, co tutaj widzicie, to nie jest bieg w górę, bieg w dół albo odwrotnie. Drugi zestaw takich manetek mamy z tyłu kierownicy, czyli jest to zdublowany układ dla osób leworęcznych albo praworęcznych. Kolejna cecha unikalna dla tego auta i pierwsza w historii BMW to był taki bezkluczykowy dostęp w postaci takiego już dosyć współczesnego kluczyka, plus oczywiście przycisk start-stop. Przycisk, znaczy sam kluczyk oczywiście ma opcję taką klasyczną, czyli możemy ten grot sobie tutaj wyciągnąć. Jest to bardzo przydatne, jeśli nam się auto na przykład rozładuje, tak? To możemy go otworzyć poprzez ten grot klasyczną metodą. Kolejną kwestią, o której muszę wspomnieć, jeśli mówimy o wnętrzu, jest tutaj ta srebrna manetka, którą widzimy. Jest to pierwsza iteracja z systemu iDrive. On zadebiutował właśnie w tym modelu i dopiero później pojawiał się w kolejnych modelach. Auto jest bardzo bogato wyposażone, co nie powinno dziwić jak na tą klasę. Ciekawostką jest to, że nie posiada slotu na płyty CD, tylko taki mniejszy slot na płyty mini dyski. Jest to związane z tym, że ten samochód został sprowadzony z Japonii i u nich ten format był typowany jako następca CD. To, jak wiemy, się nie udało. Niemniej tutaj mamy taki historyczny smaczek. Tu jest też taka ciekawostka, wciskamy to i wysyła nam się klawiatura do telefonu. Telefon jest tutaj, raczej słuchawka. Z ciekawostek, jakie mamy na pokładzie, na pewno warto powiedzieć o fotelach. Nie znam bardziej wygodnych foteli niż te. Jest to dodatkowo płatna opcja, fotele Comfort Sice, fotele konturowe, komfortowe, różnie się na to mówi. Charakteryzują się one tym, że górna część oparcia ma regulację, możemy ją sobie zgiąć w kierunku kierownicy, co jest szalenie wygodne. Dodatkowo mamy też tutaj taki podudnik, co jest świetne na dalekie trasy. Ale tym, co sprawia, że te fotele są wręcz abstrakcyjnie wygodne na dłuższe trasy, jest wentylacja. Tutaj mamy w ogóle centrum sterowania tymi fotelami. Tutaj mamy przycisk od grzania foteli, a tu na dole od wentylacji. To jest o tyle ciekawe, że to jest w ogóle pierwsze zastosowanie wentylowanych foteli w tej marce. Z racji tego, że pozbyto się drążka zmiany biegów, nie było też za bardzo miejsca na ręczny, więc zdecydowano się na elektroniczny ręczny, którego przycisk znajduje się tutaj. A propos kontrowersji, które wzbudzało to auto, to wiem, że kontrowersje wzbudzały również zegary, bo jest to pierwsze BMW, które zerwało z klasycznym wizerunkiem wyglądu tablicy przyrządów.
Moim zdaniem bardzo słusznie. Ten układ jest bardzo ładny pod względem estetycznym, jest bardzo czytelny, a dodatkowo to, że te pomarańczowe tło jest ekranem LCD, możemy tam sobie wyświetlać wiele opcji. Na przykład moja ulubiona funkcja to jest ustawienie tempomatu, który pokazuje nam na prędkościomierzu taką strzałeczką, na jakiej wartości mamy aktualnie ustawiony tempomat. No oprócz tego się tam wyświetlają oczywiście wskazania z nawigacji plus różne ostrzeżenia. Jak widzimy, auto ma przebieg 14 053 km, no czyli dosyć mało jak na 22 lata. Jeśli chodzi o tył, nie ma tu jakichś specjalnych wodotrysków, poza tym co widzicie właśnie z tyłu za mną. Po zajęciu miejsca zagłówek automatycznie podnosi się do pozycji roboczej. Jest to spowodowane tym, że normalnie taki zagłówek ograniczałby widoczność do tyłu, więc jeśli nikt nie siedzi, to on się automatycznie chowa na dół. To jest wbrew pozorom taka nie najbogatsza wersja, więc ona na tej kanapie nie ma jakichś super fajnych funkcji, jest tutaj tylko grzanie. Brakuje oczywiście wentylacji, żeby to było tak samo jak z przodu, niestety tutaj tego nie ma. Tutaj mamy oczywiście taki schowek, kształtem trochę to wygląda jak na jakąś flaszkę whisky i tyle. No, jest to auto formalnie 5-osobowe, mamy tutaj zagłówek numer 3, jednak wątpię, żeby tutaj ktokolwiek jeździł w 3 osoby. Z fajnych rzeczy, które bardzo lubię, jest to, że mamy tutaj komplet rolet, regulowanych oczywiście elektrycznie, więc mamy rolety w tej części, tutaj w tej malutkiej i roletę z tyłu. To jest oczywiście, tak jak mówiłem, wszystko regulowane elektrycznie, więc jest to bardzo fajny detal. Możemy też sobie podnieść roletę z tyłu. Wygląda to tak. Jak na 2002 rok produkcji zachwycają takie detale jak dociągi we wszystkich 4 drzwiach i klapie bagażnika. Wydaje mi się, że to jest naprawdę fajna funkcja, zwłaszcza na tle poprzednika, który był dosyć ubogi w takie smaczki, a tutaj no to mamy. Dociągi są również w klapie, klapa jest oczywiście elektryczna. Sam bagażnik jest stosunkowo mały, on ma objętość około 500 litrów, z tego no co pamiętam, więc jak na tak duże auto to wcale nie jest tak dużo. W tych wnękach tu mamy akumulator na dole pod podnośnikiem, tutaj bezpieczniki. Z lewej strony natomiast mamy zmieniarkę CD i zestaw do nawigacji. Jak przystało na wersję z rynku japońskiego, mamy tutaj wąską wnękę pod rejestrację. Zobaczymy sobie silnik. To generalnie jest wersja 745i i na szczęście to były jeszcze te lata, kiedy te oznaczenia w przypadku BMW coś faktycznie oznaczały. W tym wypadku jest to silnik V8 o pojemności 4,4 litra. W ówczesnym czasie, przy debiucie tego auta, bo to jest dosyć wczesny rocznik, z tego co wiem, był to chyba największy dostępny motor. Dopiero w późniejszym czasie, zdaje się po roku, do oferty weszła wersja 760, która charakteryzowała się silnikiem V12 o pojemności 6 litrów. Silnik ma równe 333 konie, więc jest to całkiem sporo. Moment obrotowy również jest dosyć wysoki, mamy tutaj aż 450 Nm. Jeździ się tam naprawdę fajnie, bo czuć tą moc, ale zarazem auto jest dosyć dobrze wyciszone. No zresztą tak jak można byłoby oczekiwać po takiej klasie auta. Dopiero gdy depniemy naprawdę mocno, to słychać, że to jest właśnie układ V8. Palimy ją i zobaczycie, jak chodzi zarówno tutaj pod maską, jak i z tyłu. Musicie przyznać, że raczej kojarzycie markę BMW z innym dźwiękiem silnika. Jest to raczej takie łutututu, a tutaj jest to bardzo eleganckie, no ale tego no wymaga klasa tutaj auta, tak? Na koniec chciałbym powiedzieć o tym trochę, dlaczego uważam, że w pewnych aspektach jest to auto nawet lepsze od jego poprzednika. Oczywiście jeśli chodzi o względy wizualne, E38 zwane powszechnie naleśnikiem
jest bardzo ładnym autem, ma bardzo szlachetne proporcje, jest niskie, długie, no szerokie. Tutaj te proporcje, mówiąc obiektywnie, są trochę gorsze. Możemy samochody oceniać przez pryzmat tego, czy podoba się ludziom, ale takim jednym czynnikiem, który jest, wydaje mi się, bardzo wymierny, jest sprzedaż. Kiedy pojawiła się generacja S65, pojawił się również taki mit, że ludzie byli tak wystraszeni wyglądem auta, że sprzedaż poprzednika, czyli generacji E38, wzrosła. Jest to absolutny mit i bzdura. Było dokładnie odwrotnie. W 2001 roku, czyli roku takim przejściowym, kiedy jeszcze produkowano przez większość roku generację E38, a E65 dopiero wchodziło na rynek, sprzedaż poprzednika bardzo mocno spadła. To było, z tego co wiem, 38 tysięcy sztuk, kiedy w 2002 roku, czyli pierwszym pełnym roku produkcji tej generacji, sprzedaż wyniosła aż 57 tysięcy egzemplarzy. Całościowo muszę się wspomóc danymi, jak to wyglądało. Więc tak, w przypadku generacji E38 przez 7 lat wyprodukowano 327 tysięcy egzemplarzy, natomiast z generacji, którą tutaj widzicie, wyprodukowano 344 tysiące egzemplarzy. Można oczywiście mówić, że produkcja z generacji na generację rośnie, ale to też nie jest prawdą. Jeśli popatrzymy na generację G11, G12, to jej sprzedaż w stosunku do poprzednika spadła. Jak będzie z aktualną generacją? Podejrzewam, że może być różnie. Być może będzie ten sam efekt, co w przypadku E65, że te kontrowersje, które ona wzbudza, przełożą się na to, że będzie to pewien rodzaj reklamy darmowej dla tego auta i jego sprzedaż będzie właśnie świetna. Kolejny aspekt, dlaczego postawiłem taką tezę, że to może być lepsze auto niż E38, jest oczywiście to, jak to auto jeździ. Ono jest bajecznie komfortowe. Nie jeździłem nigdy bardziej wygodnym autem. To się oczywiście wiąże z tym, że jest to auto dużo lepiej wyposażone niż E38. Między innymi ze względu na zawieszenie, które ma oczywiście układ EDC, czyli Electronic Damper Control. Tutaj wbrew pozorom nie mamy pneumatyki, chociaż ona była w opcji. Tu są amortyzatory takie klasyczne, tylko wzbogacone o ten układ EDC, czyli jest to układ, który zmieniał charakterystykę pracy amortyzatorów w zależności od warunków. Na komfort dużej jazdy, na bardzo duży komfort jazdy oczywiście wpływają te bajeczne fotele, te wersji komfort, plus wentylacja, plus bardzo dużo innych opcji, które mamy tutaj na pokładzie. Do tego wydaje mi się, że jest też taki fajny smaczek, że tak jak w polityce się mówi, że nieważne, czy mówią o tobie dobrze, czy źle, ważne, żeby nie przekręcili nazwiska. I to E65 ma to do siebie, że on jest znany przez wszystkich, że są osoby, które nie muszą się znać na motoryzacji, a E65 znają. Może w kontekście takim negatywnym, bo zapytane, czy wiesz, które to jest auto, to powiedzą, a to ten taki wieloryb. No i to jest oczywiście trochę śmieszne, ale nie przekreśla to faktu, że to auto naprawdę, że jego premiera odbiła się bardzo szerokim echem w świadku motoryzacji, co widzimy teraz na przykładzie aktualnej generacji 7 G70, która również wzbudza bardzo dużo kontrowersji. Kończąc materiał, chciałem poznać Waszą opinię, jak oceniacie upływ lat. Czy po tych 22 latach od premiery, czy ona jest dalej tak kontrowersyjna jak kiedyś? Moim zdaniem wciąż jest troszeczkę kontrowersyjna, zwłaszcza przód. Tył moim zdaniem po latach jest wręcz świetny. Nie da się go pomylić z żadnym innym autem. To, co w klasie tych aut było rzadkością, tak? No bo dla wielu osób tył, nie wiem, dajmy na to Lexusa LS-a czy danej generacji Mercedesa klasy S jest po prostu taki sam, tak? Tutaj nam to się wyróżnia bardzo, bardzo mocno, ale w dobrym tonie. Moją opinię o E65 już znacie. Jestem bardzo ciekawy Waszych opinii. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się widzi po tych ponad 20 latach design.
tej generacji serii 7. Tak jak wspominałem, moim zdaniem to auto po latach się całkiem dobrze broni, a jeszcze lepiej jeździ. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.